Dzień dobry Państwu. Na starcie chcę powiedzieć, że seria składająca się z 4 filmów, które zobaczycie, została nagrana w sierpniu 2023 roku. Z racji, że była cała masa różnych projektów, stresu i przede wszystkim na sierpień przypadał odbiór Wolfega Wielkiego i Goldiego, to gdzieś te materiały zostały odłożone na bok. Dlatego mam nadzieję, że słoneczna pogoda i piękne widoki krajów nadbałtyckich w trakcie zimy choć trochę przybliżą Was do ciepłego lata. Zapraszam Was na pierwszy odcinek serii z wyprawy do Finlandii. Zapraszam Was też do subskrypcji kanału, bo aż 72% osób oglądających kanał go nie subskrybuje. No jak to? Jest to darmowe. Wystarczy kliknąć ten czarny przycisk z napisem subskrybuj. Przygodę standardowo zaczynamy od załadunku. Za to niestandardowo, bo mamy 2 adresy załadunku. Otwieramy boki i uwaga, to nie będzie takie proste tym razem, bo na pierwszym załadunku mamy 16 palet, które ważą prawie 16 ton. A na drugim załadunku nie mam pojęcia, co nas czeka. I jak tu teraz to mądrze rozłożyć? Mam na myśli ciężar. Załadować tandem to nie zawsze jest taka prosta sprawa. Czas ruszać w trasę. A na trasie państwa, w których nigdy jeszcze nie byłam. Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia. Zobaczymy, co nas tam czeka z Volvim. Po drodze zaliczymy jeszcze legalizację tachografu i czas na pauzę. Miłego oglądania! Człowiek daleko w życiu nie zajedzie bez jedzenia. I tak samo ciężarówka nigdzie nie dojedzie bez paliwa. Dlatego trasę zaczynamy od Eurowag Truck Park w Pradze. Tankowanie. Wow, jakie biuro. Widzieliście kiedyś takie biuro? Do meldowania się dla kierowców? Dzień dobry. Nowy tydzień, nowy poniedziałek, nowa trasa i nowe kraje tym razem. Gdzie Was zabiorę dzisiaj? Zobaczycie, ale pierwszy załadunek. No dobra, zameldowana jestem, papiery są. Tamten człowiek się załaduje i wtedy ja. Tak, chciałam strasznie być pierwsza rano. Przyjechałam nie za szybko, żeby nie stracić od razu tego czasu u pracy. Tak, żeby o każdą minutę zawalczyć. No i co się okazało, że przyjechałam, a tam już ładuje ktoś. Myślałam o tym, żeby zajechać tutaj na weekend, ale myślę sobie, dobra. Nie będę widzieć toalety ani nic. To już dobra, już nie wydziwiam. Mam stację 10 km stąd, to tam zostałam, ale uważam, że tu mi by było lepiej. Może była cisza. Ale bym się z kolei nie mogła wykąpać. Więc miałoby mi gorzej. Więc jakby mi było w końcu? Nie wiem, czekamy na załadunek. Rzadko tak się zdarza, ale dziś mamy 2 adresy załadunku, więc jak jestem, to od razu sobie ze zlecenia przekopiuję adres, włączę sobie moją nawigację TomToma, bo jest blisko, ale jak to wiadomo, jak jest blisko, ale jak się włączy nawigację już dla ciężarówki, to już może być całkiem inaczej ze względu na mosty, wiadukty, tonaże i tak dalej. Ja w takich szybkich akcjach to właśnie przesyłam sobie adres na mój telefon firmowy i wtedy daję tylko wklej adres i od razu mam adres. No dobra, jest kilometr, a jak damy, żeby jechać, no to jest, proszę Państwa, ile? No to jest 2 km, więc świetnie. I tak to wygląda. To jest aplikacja TomToma Go Nav dla ciężarówek. Ma wszystko to samo, prawie że. Bo TomTom taki, wiecie, w urządzeniu mówi, że prawie że, bo najnowszy TomTom Go Expert Plus ma świetne takie wizualizacje, takie strzałki, jak się ma zjeżdżać, mocno jarające w oczy, tak żeby nie przegapić zjazdu i tak samo ma takie miganie przed fotoradarem. Czasami mam tak, że w ogóle sobie nie ufam, jak cofam, szczególnie przez jakiś czas po tym, jak sobie coś już chodzę. Ale sobie ostatnio przehaczyłam plandekę, wyjeżdżając z super ciasnej bramy, no to teraz jestem mało ufna. Będziemy ładować 15 ton, jeszcze nie wiem czego. Jest brama częściowo przesunięta. I zauważyłam, że oni tu mają nawet linię. Aż w dół, powiem Wam cały problem, na czym polega. Mamy pierwsze miejsce załadunku 16 palet, prawie 16 ton, czyli po tonie paleta, a w drugim nie wiem. Generalnie to przeczuwam problem. Nie wiem, jak to zrobić.
Znaczy, obawiam się, że po prostu tam będzie coś dużo objętościowo i no muszę na maksa wykorzystać tą przestrzeń, załadować maksymalnie ciężko, a resztę idzie na tył. Właśnie nie mam informacji, co idzie na tył. I nie chcę być inaczej, 8 na przodzie, kurczę, no. Za dużo, trzeba to przeładować. Kurde. No i niestety nie chodzi tylko nawet już o policję i o naciski, ale też o zużycie sprzętu. Jak jest wyżej ponad jakichś tam rekomendowanych wag, to przecież to się zużywa. Owszem, że pojedzie, ale na kierownicy też jest dużo ciężej. To wszystko jest do zrobienia, tylko szkoda sprzętu. Mój Volvo musi być długowieczny. Więc chcąc, nie chcąc, a tak naprawdę to bardzo nie chcąc, to poprosiłam po prostu przeładowania. Wózkowy też mega spoko. Do tego podszedł, powiedział za dużo, przeładowujemy. Nie będzie to takie proste też. Diese sind eine Tanne, ja? Eine Tanne. Okay, so Mitte und dann wir haben diese 300, ja? 80. So diese in der Mitte und diese zwei doppelt. Dobrze, jak widzicie, ten wymiar 7,8 jest wciąż za duży, ale jest tutaj na ciągnącej. Ta 9,4 jest dalej mniej. Więc jak dołożę trochę do naczepy, przyczepy, to przyczepa mi dociąży i odciąży przód trochę. To już będzie dobrze. Na ten moment wygląda to tak, załadowane. Czy to będzie ostateczna wersja? Nie wiem. Te palety, każda ma po tonę 20, tonę 200, więc wychodzi tutaj już 6 ton. Więc jest ciężko, zostało mi pół przyczepy. Tutaj pewnie by weszło już 500 kg, ale to wiecie, to na 200 to już za dużo z kolei. Więc ewentualnie można było zrobić tak, że to dać do przyczepy, a to tam, ale no nie wiem, rozpadało się jeszcze, żeby było lepiej. Tak to jest, jak człowiek chce zrobić szybko robotę. Dobra, spinamy, jedziemy. Tego nie spinam. Tego nie spinam. Z tego względu, że nie wiem, co mnie tam czeka po prostu na drugim załadunku. Jak są palety na środku, no to już jest naprawdę nie problem. 5 pasy, nawet gdyby ładowali nawet gdyby ładowali pod rampą. Z tego co widziałam, to tam się ładuje jakieś takie rzeczy rusztowaniowe, jest długie, więc na rampę szczerze powiedziawszy nie liczę. Więc w razie czego po prostu zepnę, nie? Zepnę nawet bez odsuwania, ale jakby trzeba było jakoś przestawiać, by się okaże, że tam trzeba więcej długości. No to co, będziemy kombinować, no tyle. Ja szczerze powiedziawszy też widziałam siebie w lepszej kondycji nieraz. No ale to nic, bierzemy CMR, idziemy wypisać do biura. Dali mi dokumenty już, że rzecz jasna potrzebuję CMR, więc sobie wezmę ich pieczątkę, też ich podpis. Tam będzie wygodniej wypisać, idę. No dobra. Pytanie, co się stało z wagami, ciekawe, nie? Czy jest tak jak przewidywałam, czy nie? No jest, widzicie, ciężki ładunek, bo tutaj na tej ciągnącej, tam jest 10,8. O, 11, dobra. Idzie się teraz poziomuje. Teraz jest za mało, ale on sobie zaraz ustawi tak trzeba. No i dobrze. Dolejemy paliwa, teraz jest mało i będzie ok. Będzie idealnie. Nie jest aż takie proste załadować tandem, jak się ma takie ciężkie palety. Bardzo ułatwiające było to, że jednak te palety były mniej więcej po tonie, więc już łatwiej mi było liczyć. No ale wciąż, widzicie, trzeba się mocno pilnować. No i powiem wam szczerze, że teraz już się zrobiło poniżej 7 ton, więc ja teraz dalej ostatecznie nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam, że wyładowałam tam te dwie palety. Tak na oko mi się wydawało, że powinno być dobrze, ale może jednak trzeba było poczekać, aż dołożę jednak tamte ciężkie. No nic, ostatecznie to najważniejsze jest to, co teraz będę miała doładować. Jak starczy miejsca, no to po prostu nie ma problemu, bo jest załadowane 6 ton do przyczepy. Przyczepa ma ładowność aż 14 ton, a na tym drugim miejscu miało być około 5 ton. 4-5 ton
bo w zleceniu jest total 20 ton. Więc jest 6, dołożymy 4, jest idealnie. 10 tu, 10 tu, ale jeżeli tam się okaże, że jest za mało miejsca, no to nie wiem, trzeba będzie tam te palety przystawić, dać podwójnie. One też, to nie są europalety, one są większe, więc ja nawet nie wiem, czy one się zmieszczą tak jedna obok drugiej. Ale oby było dobrze. Oby to były na przykład jakieś 4 małe paletki. Co by na to? 4 paletki, każda po 4 tony. O! Wtedy po długości normalnie dajemy i jesteśmy w domu. Dobrze, szukamy czegoś takiego jak Hüneback Deutschland. I to już widzę jest tutaj. Idziemy się meldować. No ale generalnie wygląda to jak kolejka, ale ten rozładunek, ten nie wiadomo co. I my jesteśmy tam. Wyszłam i patrzę, Jezu, gdzie mój Volvi? Mi się wydawało, że bliżej było, a tu jednak dużo dalej było. Tam ci odjechali, patrzę, nie ma mojego Volvi. Tak w ogóle to dziś miałam straszny sen. Śniło mi się, że Volvi był cały czerwony i zostawiłam go gdzieś na weekend na jakimś parkingu. Tam poszłam do hotelu, do centrum. Jak wróciłam, to się okazało, że Volvi stał na środku ulicy jakiejś przemysłówki i nie miał zderzaka aż do tego momentu ławek i miał tylko, jak weszłam do auta, to kawałek takiego zderzaka miał środkowego, takiego porozwalonego. Ja próbowałam gdzieś tam włożyć, ale on był cały potargany dosłownie, nie? Co ze mam. Dobra, zameldowałam się, 5 ton jest, więc tak przewidywałam, ale nie potrafi pani powiedzieć, czy to są palety, czy cokolwiek to jest, więc generalnie bierzemy na firmę. Co mi tu pani chyba jakoś tak na prawo powiedziała wyjechać. No dobrze, w międzyczasie ustawimy już sobie nawigację, tak, żeby jak przyjedziemy, być od razu gotowym do wyjazdu. No dobra, była przerwa widać, bo przyszli, wzięli jednego, wzięli drugiego, mnie jeszcze nie wzięli, ale może nie wezmą. Weźcie mnie! Wszystko się zgadza wagowo. Zabezpieczenie jest, w przyczepie się wszystko umieściło. Także fajnie, udało się. To jest kurtka przeciwdeszczowa. Generalnie nie jest gruba, to spodem jest kolorowa. Z Black Ladder. To jest szwedzka firma z kolei. Z ubraniami roboczymi. To jest ostatni etap. Bierzemy CMR i idziemy. Gotowe! No i proszę Państwa, tak wygląda nasza trasa. Jedziemy! Przygodę czas rozpocząć. Jedziemy. Nigdy nie byłam w Finlandii, nigdy nie byłam na Litwie, nigdy nie byłam na Łotwie, nigdy nie byłam w Estonii. 4 nowe kraje jednej trasy. No, to się rozumie. Zaczynamy trasę w brzydkiej, podeszczowej pogodzie. Wygląda, jakby to była jesień, ale tak naprawdę to jest pierwszy tydzień, koniec pierwszego tygodnia sierpnia. Co nas spotka po drodze? Zobaczymy.
Witamy już w Polsce. Jesteśmy dzisiaj na legalizacji tachografu. Jest coś takiego w każdej ciężarówce w Europie jak tachograf. Jest to urządzenie, które rejestruje czas pracy kierowcy, czyli jazdę, odpoczynek, młotki, czyli pracę, no i ewentualnie jeszcze też czas dyspozycji. No więc generalnie to urządzenie jest połączone bezpośrednio z ciężarówką, więc to taka informacja dla ludzi ze świata. Generalnie to tam cały przebieg jest rejestrowany w tachografie, więc tachograf jest ściśle połączony po prostu z całą machiną, z Volviem. No i generalnie to ten tachograf co 2 lata trzeba legalizować. Dostanę nową plombę i za 2 lata powtórka. Tutaj są takie 2 słupki, bo generalnie też chodzi o to, żeby ustawić tak samochód, żeby... Bo właśnie, bo w Europie ciężarówki też są blokowane na maksymalną prędkość 90 km na godzinę. No i generalnie to trzeba zmierzyć obwód koła, no i tak ustawić właśnie w tachografie tą blokadę, żeby auto rzeczywiście mogło jechać maks 90 km na godzinę. Więc jak są nowe opony, całkowicie niestarte, to ustawione 90 km na godzinę jest 90 km na godzinę. Później opony z czasem się ścierają, długość koła się zmniejsza, a z kolei obrót zostaje no, w zasadzie taki sam i wychodzi na to, że mój Volvi już teraz jak będzie mieć 2 lata, to teraz jak ja jadę na maksa i tachograf pokazuje 90 na godzinę, to GPS, nawigacja już mi pokazuje, że jadę 88. No i teraz właśnie jak zrobię legalizację tachografu, no to się wszystko wyrówna, to znaczy, że teraz jak już będę jechać na maksa, to według GPS-u też będę jechać 90 km na godzinę. I to jest taki knif, no, bo jak za jakiś czas opony już będą wymagały wymiany, ja wtedy założę nowe opony, które są znowu niestarte, a tutaj prędkość koła, obrót koła będzie osi dostosowany już ustawiony do długości koła, które mam w tej chwili. I to później efekt jest taki, że będę jechać po prostu 92 na godzinę. Ale to się później wszystko traci. No to wszystko zależy po prostu od zużycia opon. No ale moje opony są w tej chwili już średnio zużyte. Myślę, że za rok trzeba będzie je wymieniać już. Maksymalnie za rok. Zobaczymy. No więc tutaj są takie słupki, tu jest jeden słupek, tu jest drugi słupek i diagnosta sobie mierzy, mają tutaj wymieszoną dokładnie odległość i jakieś tutaj mają takie sposoby swoje, że sobie dokładnie to są w stanie obliczyć. Czasami na niektórych stacjach jest też tak, że się po prostu wjeżdża na rolki i jakoś to po prostu sprzęt, komputer mierzy. No tutaj jest tak. No a moje opony teraz mają 200 000 właśnie. 200 000. Widzicie, tutaj jest ta granica. Tu jest taki znaczek pokazany, w którym momencie trzeba będzie już oponę wymienić. No widzicie, że jeszcze kawałek do tej wymiany jest. No i tak wyglądają moje opony. To jest przyczepa. No i to też jest przyczepa. 2-letnie opony, 200 000 km. No dobrze, jest znowu naklejka do tachografu. Moją kartę już można włożyć. No i możemy wjeżdżać. A przegląd, jakby Was interesowało, to kosztował 553 zł. Nie przegląd, tylko legalizacja tachografu. A proszę Państwa, wiecie ile teraz mam do granicy? Jesteśmy we wrześniu mniej więcej. W ogóle to dzisiaj zrobiłam taki przypał straszny, że sama jestem na siebie zła. Generalnie to dojechałam na strzała na 10 godzin do Poznania. No ale żeby parkingi zajęte, to ja sobie skoczyłam. Zaraz jak idzie od Poznania, dojeżdża się do Poznania, idzie autostrada tak dołem Poznania, to w górę idzie S11 w stronę Piły, na północ, w stronę morza. I tam była zaraz stacja benzynowa. BP, KFC, 4 km od zjazdu, więc aplikacja mi pokazywała, że tam jest jeszcze miejsce, więc ja sobie tam skoczyłam. Za ostatnie miejsce i to takie wcofane w ogóle było, więc się udało. No i jak się okazało do startu, to się okazało, że węzeł, jak się jedzie właśnie od Piły, od S11 i wjeżdża się, chce się wjechać na A2 w kierunku Warszawy, w kierunku centrum Polski wschodnim, no to jest zamknięty.
No i albo jakieś tam objazdy przez miasto, centrum, no to wiadomo, że ja przez centrum nie pojadę ciężarówką. No więc mi chłopaki na CV powiedzieli, że trzeba jechać do góry na 9.2 na starą drogę. No i tamtędy górą jechać, po prostu równolegle, ale górą objechać Poznań. No a tam stara droga, korki i straciłam godzinę. No i tak to sobie właśnie fajnie zrobiłam, że dojechałam na strzała do Poznania i zrobiłam biznes. Zawalisty biznes zrobiłam. Jedyne co po prostu przeoszczędziłam to chyba kawałek tej autostrady do Wrześni, ale ile czasu. No ale za to przy samej tej trasie 9.2 zrobiłam ten nowogram, no jest, no trudno. Jest jak jest. W tej chwili mamy 615 do granicy z Litwą i myślę, że dzisiaj dojadę do granicy. Na Litwę wjeżdżać nie będę. TomTom pokazuje mi to jako 7,50 godzin jazdy. Warszawa po drodze, wiadomo, że jeszcze mogą się zdarzyć jakieś korki. Generalnie wczoraj Was na Instagramie zapytałam, bo ja nigdy w życiu nie byłam na Litwie, Łotwie, Estonii, na tak zwanych Bałtykach i napisaliście mi, że raz, trzeba uważać na prędkości w tych wszystkich krajach, że jest bardzo dużo fotoradarów, dużo pomiarów prędkości, dużo mandaty. W Litwie powiedzieliście mi, że się jeździ spokojnie, ale na noc tylko i wyłącznie prywatnie parkingi, z tego względu, że strasznie na potęgę kradną paliwo. Nie wiem, czy to jest prawda, ale strasznie dużo się pojawiło takich wypowiedzi, więc coś w tym musi być. No a poza tym to prędkość, więc wiem, że super prędkość trzeba. Winiety można kupić na granicy, można też kupić przez stronę Eurowag, jak się ma oczywiście konto w Eurowagu. Ja mam, więc będę sobie ogarniać już przez Eurowaga, więc bardzo się cieszę. Wszystko generalnie, tak widzicie te bramki na autostradzie, jak się płaci już kartą Eurowag, to fajnie, bo te rachunki tego wszystkiego ja już nie muszę zbierać. To jest raz, a dwa, że moja księgowość, biuro księgowe, które mnie obsługuje, liczy mnie za każdy dokument, co oznacza, że każdy świstek, który ja przywożę z trasy, ja za to płacę dodatkowe pieniądze. Finlandia też jest winieta, ale muszę szczaić, gdzie ją w ogóle kupić. Tak w ogóle to wpisałam, kierowcy mi mówią, że jest winieta. Szukałam w internecie, bo na Eurowagu widziałam, że nie ma w Finlandii. Muszę jeszcze raz sprawdzić, bo patrzyłam na szybko. A internet mi strasznie wolno chodził, więc muszę to jeszcze raz sprawdzić. Ale wyczytałam artykuł na Transie, gdzie była cała lista krajów i opłat, i sposobu opłaty za autostrady i w ogóle wpisało się, że Finlandia ma bezpłatne drogi. Ale coś mi to nie pasuje, bo było napisane, że Dania też ma bezpłatne drogi. Z wyjątkiem tych przyjazdów most, tych takich płatnych odcinków, gdzie są bramki, no to się nie da inaczej, nie? To już człowiek wie, ale przecież jak się jedzie na Danię, to się kupuje eurowinietę. To nie jest tak, że jest bezpłatne, tylko trzeba kupić eurowinietę, a tam tego nie było na Transie napisane, więc śmiem podejrzewać, że w tym artykule te informacje są niezgodne z prawdą, więc jeszcze będę musiała to zgłębić. Jak zgłębię, to mam znać. Chyba że to ja jestem nie na czasie już z Danią i na Danię wcale rzeczywiście nie trzeba wykupywać eurowiniety. Też jest oczywiście możliwe, ale mi nic o tym nie wiadomo. Dajcie znać, co wy wiecie. Przyznałam się do czegoś. No i że tak można było, że jeść z widokiem na Wolwieko. Powoli dojeżdżamy do Warszawy, ale powiem wam, że ta jazda masakra. Niby 2 pasy i raz jedzie 80, teraz 77. Powiem wam, że to masakra jest. No dobrze. Paliwo się tankuje. Powiem wam szczerze, tak strasznie już się przyzwyczaiłam do tej aplikacji Eurowag Pay i do tankowania, w ogóle aktywowania pompy przez aplikację, że ja w ogóle się zastanawiam, czy ja naprawdę dobrze pamiętam PIN do karty paliwowej. No dobra, mam gdzieś zapisane, ale no, taka wygodna to jest. Teraz jeszcze druga strona. Droga od Warszawy, już tutaj właśnie w stronę przez Łomżę, w stronę Ełku. Taka nie należy do najprostszych. Dużo jakichś budów, nowych kawałków, tak człowiek nie wie do końca, którędy jechać. Tu niby jakiś zakaz, tu droga zamknięta, a tu wszyscy jadą tędy i stoimy w końcu. Jezu, co ja dzisiaj przeszłam, żeby zaparkować.
Jak już się przyjedzie tą Łomżę, później jest SK, później Ełk, znowu przez miasto i później jest SK. Powiem wam, że była stacja cała zawalona. Gdzie wy tyle, co wy tam tyle wozicie na te Bałtyki? Litwę czy Finlandię? Co tu się tyle wozi? Te parkingi są wszystkie zawalone. W końcu jesteśmy z 30 km przed granicą. Zjechałam na starą drogę i tu jest wielki parking. Też jest cały pełny, tylko że jest dużo miejsca, więc się zmieściłam. Ale powiem wam szczerze, że jestem w szoku. Ja nie wiedziałam, że tutaj się tyle wozi. Ja myślałam, że tam to taka nisza ta Litwa. A tutaj tyle wszystkiego. Joj. Idę zapłacić. Ale fajnie. Fajnie. Swiss Bar to się nazywa, widzicie? Swiss Bar. Jest nawet klub. Wow. Taksówki jeżdżą. Studnia. Wszystko tu jest. Kantor. Takie fajne, świeże powietrze. Uwielbiam takie parkingi, po prostu takie oldschoolowe parkingi. No, to lubię. Kuchnia w ogóle. Tu się włazi, tamtędy się włazi, a ja jak zwykle dookoła muszę. Kurde, tutaj też może wejść. Po całym dniu. Patrzę za parking 20 zł. I pani się pyta, piwo czy rano kawa? Ja myślę, dobra, kawa. Ale myślałam się jakaś zupa od razu. Jest, dawaj.